Ostatnio opowiadamy o konstrukcji Help Wanted 2. Gra nie opiera się o fabułę, ma inną atmosferę niż pierwsza Help Wanted, mocno skupia się na zagadkach, nawet podstawowe zakończenie jest ukryte. Gra kręci się wokół Pizzaplexa, otoczka mocno inspiruje się Freddy Fazbear's Pizzeria Simulatorem, a gra jest mocno symboliczna. Teraz trzeba omówić fabułę, wyjaśnić symbolizmy, o czym mówi Help Wanted 2, o co chodzi w historiach Candy Cadetta, no i co się odwala w zakończeniu Vanii. Help Wanted 2 trochę przypomina Ultimate Custom Night. Gameplay wygląda jakby był niekanoniczny. Gra rzuca losowymi żartami, wątkami, które wydają mi się nie mieć żadnej logiki, ale wszystko się ze sobą łączy, trzeba po prostu rozwiązać zagadkę. Słowa animatroników są ważne, tak jak WCN. Wiele z nich pyta, co sprawia, że ty jesteś taki specjalny? Dobre pytanie. Nie wiemy, kim jest protagonista. To wygląda na niemożliwe pytanie, bo gra nic o nim nie mówi. Jedno z zakończeń kręci się wokół figurek Fast Force, jest super reklama, regularnie dostajemy następne figurki w prezencie, bierz, otwieraj prezent. Jeśli zbierzemy je wszystkie, pojawia się maszyna, wychodzi glitch trap, giniemy z rąk koszmarnych staffbotów, budzimy się jako maskbot, dajemy Cassie maskę, zaczyna się DLC Ruin. To jest za dużo naraz. Jak przyszliśmy przez figurki kolekcjonerskie do glitch trapa, do Cassie? W sekretnym zakończeniu też są znajdźki, ale tym razem musimy ich szukać. Wskazówki pomagają nam przechodzić poziomy w specjalny sposób, zdobywamy pluszaki, zdobywamy monetę, odpalamy Princess Quest 4, jesteśmy wciągnięci do gry, wymieniamy się za glitch trapa, wchodzimy do windy Zessel, trafiamy do maszyny z nagrodami, Vanii bierze od nas glitch trapa i go niszczy. Koniec. To też jest seria bardzo dziwnych i losowych wydarzeń. Niektóre rzeczy łatwo jest zrozumieć. Glitch Trap chce wykorzystać Cassie, chce uwolnić Mimika, więc zabija nas, żeby rozpocząć wydarzenia z ruin. Princess Quest 4 to kontynuacja Princess Quest 3. Vanii uwolniło się spod kontroli Glitch Trapa, więc go niszczy. Te rzeczy są proste do zrozumienia, do wyjaśnienia. Ale czemu to wszystko się dzieje? Czemu jesteśmy w podziemiu? Co sprawia, że jesteś taki specjalny? Które zakończenie jest poprawne? Musimy zrozumieć kontekst tej gry. Kiedy dzieje się Help Wanted 2? Po Security Breach. Widzimy Pizzaplex w ruinie, opuszczone atrakcje, zniszczone glamroki, zgniłe jedzenie itd. Zawalony budynek. Protagonista zatrudnił się tutaj po Security Breach albo załatwili mu specjalną zmianę po zawaleniu się budynku. Gra dzieje się też przed DLC Ruin. Glamroki mają swoją wersję zniszczoną, Shattered, a także bardzo zniszczoną, Ruined. W Help Wanted 2 są zniszczone, jest Shattered Chica. W salonie piękności to my dajemy Roxy specjalną maskę, którą będzie później miała w DLC. Maskbot też pokazuje nam, że gra VR dzieje się przed Ruin. Nie powinno być na ten temat żadnych wątpliwości. Pierwsza Help Wanted opowiadał historię poprzez dziennik Tape. Wraz z wirusem pojawiały się wyjaśnienia na jego temat. Drugie Help Wanted ma za to Candy Cadetta. Tym razem dostajemy dwie symboliczne opowieści do interpretacji. Pewnie ich nie znacie, bo nawet jeżeli je słyszeliście, gra daje nam je kawałek po kawałku i bardzo łatwo jest się w tym pogubić. Pierwsza historia, okazja nie do odrzucenia. Pewna rodzina ma przed sobą zestaw limitowany. Pizzę z ich ulubionymi dodatkami, z frytkami, pałeczkami serowymi, wielkimi napojami i zabawką za jedyne $49,99. Niestety nie skorzystali z tej okazji, wszyscy zginęli. Koniec historii. No, to brzmi jak głupia reklama, która zachęca do wydawania kasy we Freddy's i tyle, ale ma znaczenie. A o tym później. Druga opowieść. Wiedźma zaciągnęła dziewczynkę do ciemnego lasu, żeby ją zjeść. Dziewczynka uciekła, ale nabawiła się blizny, która przypomina jej o wiedźmie. Gdy dorosła, postanowiła ją zabić. Dobrowolnie weszła do lasu. Tym razem silniejsza, dojrzalsza. Spotkała chłopca, który stał się jej przewodnikiem po lesie. Chłopiec powiedział, chodź, odpocznij zanim zabijesz wiedźmę. Kobieta poszła za chłopcem do jego domu i wtedy drzwi piekarnika się zamknęły. Wiedźma tym razem coś zje. Koniec historii. No i w zakończeniu można się domyślać, że chłopiec pomagał wiedźmie, a to była pułapka. Jak myślicie, jak ta opowieść wyjaśnia fabułę Help Wanted 2? No i uważajcie na taką jedną pułapkę. W Ruin Candy Cadet opowiedział o potworze, matce i synu. Potwór reprezentuje Mimika, jasne. Ale matka to Grześ, a syn to Kasia, nie? Opowieści Kadeta mają ten sam morał, ale zupełnie inną sytuację i inne postacie. Dlatego kobieta i chłopiec to nie jest Vanessa i Gregory, tak jak to się może wydawać. Popatrzcie na to opowiadanie inaczej, w taki sposób. Złoczyńca chciał kogoś pożreć, ale ta osoba uciekła i złoczyńca ją zostawił. Była z tego blizna. Teraz ten ktoś dobrowolnie powraca. Jest silniejszy, jest zbyt pewny siebie, chce zabić złoczyńcę, ale zostaje oszukany przez kogoś, kto wydaje się być przyjazny, pomocny i bezbronny. Wpada w pułapkę.
Takiej historii szukajcie w grze. A więc potwór to Glitchtrap, ale kim jest kobieta? Ta kobieta reprezentuje protagonistę gry. Vanessa robi trochę sensu. Uciekła od Glitchtrapa, jej osobowej Wani można by uznać za symboliczną bliznę, ale spotykamy się z nią w zakończeniu, to nie ona. Gregory pokonał Glitchtrapa, więc jego historia nie zgadza się z tym, co mówi Candy Cadet. Tape Girl też z łatwością pokonała wirusa, też nie o nią chodzi. Zostaje nam więc tylko jeden kandydat, jest to Jeremy. Jeremy był pierwszym beta-testerem Help Wanted, pierwszą osobą, która widziała Glitchtrapa i wirus szybko go zdominował. Jeremy popadł w obłęd, okaleczył się, trafił do szpitala i tyle o nim było. To wszystko zgadza się z opowieścią. Wirus już prawie pożarł Jeremiego, już prawie zrobił sobie z niego swojego sugusa, ale Jeremy uciekł. Był wolny, a Glitchtrap zaczął szukać następnej ofiary. Ruszył na Tape Girl, potem na Vanessę. Jeremy był zniszczony mentalnie, jasne, ale potwór już mu nie zagrażał. Jeremy mógł to zostawić, ale postanowił powrócić. On chce zemsty, on chce powstrzymać potwora, teraz wie, co się dzieje i teraz jest pewny, że nie da się zmanipulować. Spoiler. Dał się zmanipulować. Czemu figurki kolekcjonerskie prowadzą do śmierci Jeremiego? Ponieważ reprezentują obijanie się. Jeremy miał walczyć z Glitchtrapem, ale wtedy pojawił się Helpy. Tak, Helpy to jest ten chłopiec z opowieści. Helpy to miła, bezbronna postać, która zachęca nas do pracy. To Helpy daje nam figurki Fast Force. Jeżeli zignorujesz jego prezent, to się ze złości bierz ten prezent. No i figurki były wyjątkowo efektywne. Wiedźma stoi Jeremiemu nad głową, a ten zbiera zabawki, nie? Glitchtrap odzyskuje siły, a potem roboty rozrywają Jeremiego na strzępy i tyle. Glitchtrap trafia do maski. Wiedźma zwycięża. Ale czemu Helpy? Czy ma dosyć lat krzywd i cierpień i stał się nowym głównym złoczyńcą serii? Byłoby to zabawne, ale nie. Helpy to jest po prostu Glitchtrap. Bezbrodny chłopiec z opowiadania to jest wiedźma w przebraniu. Już w DLC Ruin było jasne, że Glitchtrap kontroluje program Helpy. Gdy ma pomarańczowe oczy, mówi inaczej, ma własną opinię, rozmawia z mimikiem, to był Glitchtrap. Podobnie w Help Wanted 2, kiedy trafimy na złe zakończenie i zginiemy, leci na wczasy. A kiedy Glitchtrap zginie, Helpy przestaje istnieć. Glitchtrap stworzył sobie nową, przyjazną formę, żeby oszukać Jeremiego i Cassie. No i to jest już większość fabuły gry wyjaśnione. Mamy protagonistę, jego cel, znaczenie zakończenia, ale wciąż jest masa detali do poruszenia. Są teorie na temat Jeremiego, uważa się, że jest ojcem Cassie i są na to dobre dowody. Uważa się też, że jest przyjacielem Mike'a, że to chłopiec w masce Boniego. Na to też są dobre argumenty. Ale to wszystko to jest temat na inny odcinek. Jest sporo dodatkowego materiału dookoła Help Wanted 2. To nie jest ostatni odcinek na temat tej gry. Dzisiaj dokończmy temat głównej fabuły, bo powiedzcie mi, skąd Jeremy wiedział, gdzie ma się zatrudnić i gdzie ma szukać wirusa? Bardzo dużo wydarzyło się pomiędzy jego walką a wydarzeniami Help Wanted 2. Te miejsca nie mają ze sobą związku. Uważam, że odpowiedź podał Candy Cadet w swojej pierwszej opowieści. Pamiętacie ją, no nie? Zestaw limitowany z pizzą. Rozumiem to tak, że ktoś próbuje ten zestaw sprzedać. Zestaw nie jest jakiś specjalny, ale słuchaj, musisz go mieć. Twoje życie od tego zależy. To zestaw limitowany albo teraz, albo nigdy. Ostatnia rodzina, która nie skorzystała z tej oferty, nie żyje. Uważam, że właśnie w taki sposób Glitchtrap zwabił tutaj Jeremiego. Glitchtrap wysłał w świat wiadomość, którą Jeremy miał odebrać. I miało go szarpnąć za tą bliznę. Przypomnieć mu o wirusie. Możesz go pokonać, ale musisz to zrobić teraz, szybko. Leć do Pizzaplexa. Jeżeli się spóźnisz, stracisz jedyną taką okazję. No i Jeremy złapał przynętę. On nawet nie zdążył tam wejść, a już był kontrolowany. No i to wyjaśnienie przekonuje mnie tym bardziej, że Help Wanted 2 bierze masę inspiracji z FFPS. Tajemniczy pracodawca zatrudnia tajemniczego pracownika. Oboje mają swój własny ukryty cel. I co ważne, pracodawca wabi tutaj pewne postacie. One myślą, że mają pełną kontrolę nad tą placówką, ale wpadają w pułapkę bez wyjścia i giną. Tak to wygląda w FFPS i uważam, że dokładnie to wydarzyło się w Help Wanted 2. Uważam, że to jest poprawne wyjaśnienie opowieści Candy Cadeta. Został nam już ostatni element głównej fabuły. Princess Quest 4. Wprowadźmy tutaj Wani. Zakończenie łatwo zrozumieć. Glitchtrap nie kontroluje już Wani, więc ona go niszczy. Ale czemu jesteśmy w maszynie z nagrodami? To miejsce symbolicznie przedstawia podziemne Freddy's. Jesteśmy poza zasięgiem Wani. Ona chciałaby tutaj włożyć swoją rękę, ona chciałaby po prostu zmiażdżyć Glitchtrapa, ale nie może tego zrobić. Może tylko wysłać trochę kodów w naszą stronę. Dlatego to my musimy uwolnić pluszaka z maszyny. Kod wirusa zostaje wysłany w świat, opuszcza Pizzaplex, wirus jest wolny. Glitchtrap pewnie myśli, że Wani chce razem z nim uwolnić Mimika, ale ona go niszczy. To koniec Glitchtrapa.
Jeremy i Vani mają ten sam cel, wspólnie go spełniają, wspólnie niszczą wirusa. Ale jaka jest między nimi relacja? Ile wiedzą, ile mogą zrobić? Historia o Wiedźmie nie mówi nic o żadnym zaawansowanym planie, ani o pomocniku, więc wygląda na to, że nie współpracują ze sobą, ale ciężko jest to udowodnić. Chyba że przyjrzymy się porzuconym dialogom z plików gry. Jeremy miał słyszeć ich głos i ta osoba miała mu pomóc uwolnić się ze szponu wirusa i pokonać go raz na zawsze. Tym głosem jest oczywiście Vani. Nie wiemy czemu Steel aż tak bardzo lubi wycinać Vani ze swoich gier, ale wycięli. Historia dobrego zakończenia wygląda tak. Jeremy złapał haczyk, wpadł w pułapkę Glitchtrapa. Nie ma szans uciec, a wirus może go w każdym momencie zabić. Ale on tego nie wie. I z pomocą przychodzi mu Vanessa, która wysłała mu ukryte wiadomości. Mówi, nie pozwól mu uciec. Tylko część jego kodu została. Glitchtrap ledwo dycha, ale wciąż próbuje wykonać swoje zadanie. Chce uwolnić Mimika z podziemia. Vanessa tłumaczy, że wirus próbuje wykorzystać Jeremiego. Mówi też, wgrałem pomocny kod, znajdź jego wspomnienia. Żeby pokonać wirusa, trzeba zebrać pluszaki, trzeba złożyć jego kod do kupy, a potem oddać pluszankę Vani, która zniszczy go na dobre. Ponieważ dialogi zostały z gry usunięte, to historia wygląda mniej więcej tak, że kontaktu żadnego nie ma, ale Vani wciąż hakuje ten system, wciąż wysyła Jeremiemu wskazówki, jak może pokonać Glitchtrapa. Jeremy nie ma pojęcia, co robi, ale zbliża się do swojego celu, pokonuje wirusa. A przynajmniej tak się dzieje w dobrym zakończeniu, ale poprawne jest złe. Jeremy przegrał walkę z wirusem, dał się wykorzystać, nieświadomie pomógł w uwolnieniu Mimika. Musimy przegrać, bo DLC Ruin kontynuuje właśnie od tego zakończenia. A dobre zakończenie powstało tylko po to, żeby wyjaśnić rzeczy. To jest element układanki w tym, jaki jest prawdziwy cel Jeremiego. Gra wyjaśnia natury Glitchtrapa, który trzyma się przeszłości, trzyma się wspomnień. Raz jeszcze dowiadujemy się o ofiarach z głównej fabuły, co sugeruje, że to właśnie zbrodnie Williama tworzą osobowość Glitchtrapa. Ale niestety poprawne jest złe zakończenie. Wiedźma zwyciężyła. Chciałem poruszyć tutaj więcej, ale na dzisiaj wystarczy. Wkrótce będziemy dalej analizować Jeremiego, Glitchtrapa, może też podobieństwa do Pizzeria Simulatora, no pewnie jeszcze wyjdzie DLC. Ale na dzisiaj tyle, bardzo dziękuję wam za oglądanie. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania, zapraszam do komentarzy. Jeśli wciąż macie ochotę oglądać FNAF, posłuchajcie o 2 nadchodzących projektach. Powstaje gra Into the Pit. Jest to pixelowy side-scroller, jest to horror, fabularna przygodówka. Ta gra bardzo ładnie wygląda i wychodzi w tym roku, na rocznicę serii. Druga gra to jest FNAF Survival Crew. Jest to multiplayer, który powstaje w Robloxie i ta gra pojawia się w strasznie chaotyczny sposób, także nie wiemy co o niej jeszcze w ogóle myśleć.